Cześć, witam Was serdecznie. Dziś test, który już od dawna chciałem wykonać, a mianowicie test jakości kabli. Zgromadziłem tu bardzo różne kable z różnych przedziałów cenowych. Są to 3-metrowe kable XLR, ale myślę, że wnioski czy wyniki tego testu będzie pewnie można odnieść do różnego rodzaju kabli właśnie sygnałowych. Także zaczynamy. Ten test przeprowadzam we współpracy ze sklepem supersound.pl, z którym na przykład realizujemy też bardzo fajny projekt słownika. Wideo słownika, 30 filmów też na mojej stronie, czyli musoneo.com. No i sklep przesłał mi garść bardzo różnych kabli, natomiast jedynymi kablami, które nie są w oryginalnym opakowaniu, to są kable SSQ, ponieważ ich używam na co dzień. Także sprawdzę, czy warto być może wymienić kable na droższe, jaka będzie różnica, ale nie będę bazował tylko na swoich odczuciach odsłuchowych, ale sprawdzimy to wszystko na miernikach. Zaczynamy. Rozpakowałem wszystkie kable, żeby pokazać Wam je z bliska, powiedzieć, czym w mojej ocenie one się różnią. Generalnie większość kabli, które tutaj widzicie, jest wykonana z miedzi beztlenowej. Nie jestem tylko pewien co do kabla Stag i Cable for Me, ponieważ nie znalazłem tego ani na opakowaniu, ani w opisie, ani na samym oznaczeniu kabla. Natomiast cała reszta to raczej miedź beztlenowa i to są przewody przeznaczone do profesjonalnej pracy, więc to jest czynnik, który oczywiście warto sprawdzić, ale w przypadku profesjonalnych produktów to raczej jest rzecz dosyć oczywista. Kolejna sprawa to jakość złącz. Te najlepsze wyposażone są w markowe złącza, na przykład Neutrik, tak jak w przypadku Kloca, lub bardzo dobrej jakości inne znane złącza. Tutaj mamy Hikon czy Hikon. No i mogą być złącza też nieoznaczone, ale dobrej klasy, tak jak w przypadku SSQ. Niektóre firmy też oznaczają złącza swoim logotypem, co jednak nie zawsze jest wyznacznikiem jakości. No i rzeczywiście patrząc na najtańsze kable, to na przykład Stag, widać, że ten element jest troszkę ostry. To wykonanie nie jest tak precyzyjne jak w przypadku innych kabli. No a to może mieć wpływ na korzystanie z urządzeń. Jeżeli coś bardzo często wypinacie setki razy w ciągu roku, no to warto kupić kabel, który ma dobrze wykonane złącza, ponieważ to będzie po prostu procentować. Kolejna sprawa to oczywiście przekrój samego kabla. No ale tutaj większość kabli ma 0,22, 0,23. W przypadku SSQ jedynym najgrubszym kablem, istotnie grubszym, jest Kloc, który ma tutaj przekrój 2 razy 0,5 mm² i to może wpływać oczywiście na jego wytrzymałość, także przejechany jakimś wózkiem, rowerem prawdopodobnie będzie bardziej odporny na uszkodzenia. No i oczywiście liczy się też sama ta końcówka tutaj, czy kabel jest podatny na zginanie, jak bardzo może się tutaj zgiąć, czy jest dobrze zabezpieczony. No i na przykład w przypadku niedrogich kabli, tu Rockstone, no te na przykład końcówki wykonane są w części z plastiku, co na pewno troszkę je usztywnia. W przypadku kabli lepszych mamy tutaj to wykonanie w większości, czy trochę przynajmniej gumowane, tutaj dodatkowo taka opaska firmowa, ale generalnie tutaj raczej sprawa wygląda podobnie w przypadku wszystkich elementów. No i Cable for Me troszkę topornie na przykład chodzi ten element tutaj, podczas gdy w innych kablach, na przykład SSQ, czy Sommer, czy właśnie Kloc, rzeczywiście te końcówki tutaj chodzą bardzo ładnie. W pierwszym teście podłączę wyjście liniowe interfejsu RME Babyface Pro FS z wejściem mikrofonowym interfejsu Antelope Audio Discrete 8 Pro. A zatem podbijam dźwięk w torze mikrofonowym o 65 dB. I teraz dodatkowo wzmocnię jeszcze ten sygnał o 24 dB. Słuchamy mojego utworu Complicated. Wkrótce pokażę go w ramach swojego kursu Machine Masterclass, bo został zrobiony w maszynę. Słuchamy go w mono, ponieważ mam tylko pojedyncze kable do testów. I połączę teraz wyjście RME z jego wejściem. Dokonam tak zgrań dla poszczególnych kabli, następnie dla wybranych par. Odwrócimy sobie ten dźwięk w fazie i zobaczymy, czy są jakiekolwiek różnice pomiędzy tymi kablami, a jeśli są, to będzie widać jakie.
A zatem mam nagrania cyfrowe tej samej pętli, zsynchronizowane ze sobą w cyfrowy, ultra dokładny sposób. Sample accurate, sample do sampla, nie ma tu żadnych przesunięć i posłuchajcie, czy będziecie w stanie zauważyć jakąkolwiek różnicę. Słuchamy po kolei od najtańszego do najdroższego kabla. Ja nie jestem w stanie usłyszeć żadnej różnicy. Słuchałem przez ostatnie 15-20 minut, nie jestem w stanie zauważyć, nic powiedzieć na temat jakichś zakolorowań. Po prostu te różnice są zbyt subtelne i w zasadzie powiedziałbym, że chyba wszystkie inne rzeczy są łatwiejsze do zauważenia niż różnice pomiędzy kablami, ale za chwilkę pokażę Wam, jakie te różnice są, bo jednak drobne istnieją. No dobrze, zrobię teraz w takim razie 10 milionów razy głośniej, o ile się nie pomyliłem w tych obliczeniach, czyli chcę o 70 ponad decybeli podnieść poziom sygnału. 3 decybele to dwukrotnie większe ciśnienie akustyczne, 6 no to mamy 4 razy, to jest skala logarytmiczna, a więc ogromne wzmocnienie po to, żeby posłuchać, jakie różnice mogą być pomiędzy kablami. A zatem na mojej szynie sumującej włączę sobie w 3 instancje kompresora, z których każdy będzie podnosił poziom sygnału o 24 dB, threshold ustawiony na 0, zatem kompresor jest nieaktywny, zresztą parametr dry mix ustawiony na 0. Włączam 3 takie kompresory, a więc podnoszę poziom sygnału o 72 dB, włączam w solo odwrócony w fazie sygnał zarejestrowany za pomocą kabla klocem 5, który uznajemy tutaj za referencyjny, ponieważ jest najdroższy. No i porównujemy w takim razie z kolejnymi kablami. Resetuję mierniki i posłuchajmy w takim razie. No i cóż możemy powiedzieć sobie, że większe różnice pomiędzy najdroższym kablem prezentuje kabel Hosa, a relatywnie niewielkie różnice występują pomiędzy kablami SSQ i Sommer Basic. Co do szumu, on zawsze nam się pojawia. Szum jest niejako nieskorelowany, występuje trochę losowo, więc on po prostu zawsze się pojawi. Natomiast jeśli pojawia nam się dźwięk, to znaczy, że prawdopodobnie jakieś drobne różnice, te 100 dB prawie ciszej, występują pomiędzy tymi kablami, przy czym niestety nie możemy powiedzieć, jeżeli na przykład dźwięk będzie bardzo jasny czy ostry, tak jak tu mamy więcej wyższych częstotliwości w różnicy i to może świadczyć o tym, że któryś z tych kabli jest jaśniejszy bądź ciemniejszy, albo nawet, że na przykład kabel Hosa jest na przykład ciemniejszy powyżej 10 kHz, ale na przykład jaśniejszy przy 8 i te różnice będą nam się sumować. Tu nie wiemy, w którą stronę działa ta różnica, ale no możemy stwierdzić, jak duża ona jest. Posłuchajmy w takim razie porównania z pozostałymi kablami, a więc jeszcze raz SSQ. I kable coraz tańsze. A więc tu podobnie jak w przypadku Hosa, Froel Bulk, Stag. Tak, tu mamy rzeczywiście najwięcej dźwięku, czyli największa różnica pomiędzy najdroższym kablem. No i relatywnie dobrze wypada Cable for Me, ale tego dźwięku jest zdecydowanie więcej. Jest głośniejszy niż w przypadku na przykład SSQ, zatem im większa różnica, tym zakładamy, że jest gorzej, no bo nie mamy 100% pewności. Ale gdybym teraz na przykład odwrócił fazę na kanale SSQ i zaczął go porównywać z pozostałymi kablami, najdroższym, Sommer Basic, nawet bardziej wydaje się podobny do Sommer Basic niż do kloca, ale generalnie dość podobnie brzmią. Natomiast faktycznie, kiedy porównamy z tańszymi, to te różnice są tutaj znaczące. A więc podobnie jak w przypadku kabla kloc. Czyli widać, że SSQ jest raczej kablem bardziej podobnym w charakterze
do Summer Basic znacznie droższego oraz kabla kloc. I znów to, że nam się pojawia tu troszkę więcej basu, to znów nie świadczy o tym, że któryś kabel przenosi go lepiej. Pamiętajmy, to jest prawie 100 dB ciszej, więc tak wypada z testów. Spróbuję w takim razie jeszcze dla Was sprawdzić, na ile te kable są odporne na zakłócenia. Spróbuję podłączyć do interfejsu, a następnie przeprowadzić w miejscach, gdzie napotkają na silne pola magnetyczne, kable zasilające, listwy, zasilacze, komputer, być może monitory studyjne. No i zobaczymy, czy rzeczywiście to ekranowanie jest takie samo, czy porównywalne w przypadku wszystkich kabli. Wzmocniłem sygnał w torze mikrofonowo na 65 dB, podbiłem go 36 dB w programie DAW i zaczynamy od najdroższego kabla i będziemy kierować się ku najtańszym. Sprawdźmy w takim razie, jaki będzie średni poziom szumu. Resetuję mierniki i badamy. A zatem z testów wynika, że rzeczywiście najmniej wrażliwy na zakłócenia jakieś sieciowe od kabli, od zasilaczy jest najgrubszy kabel, najdroższy, czyli kabel kloca, ale bardzo podobne wyniki mają kable dwukrotnie i trzykrotnie nawet tańsze, tak jak Sommer, Hosa i SSQ. Tutaj ten poziom był bardzo zbliżony. Całkiem nieźle jeszcze w grupie tych najtańszych kabli sprawdził się ProL, natomiast te kable z okolic właśnie 30 zł, one rzeczywiście mają istotnie większy szum i też są bardziej podatne właśnie na ten przydźwięk sieciowy. Jeśli on się nawet pojawia na wykresie, to pojawia się też pojawia się także z harmonicznymi. Oczywiście to można łatwo usunąć, restaurując audio, na przykład używając RX firmy Isotope, ale generalnie im mniej takich zakłóceń kabel łapie, tym lepiej. Czas, słuchajcie, na wnioski z testów. Jest ich trochę, dlatego postanowiłem sobie je spisać. I tak, po pierwsze, producenci kabli, w szczególności tych najtańszych, nie podają nam zwykle absolutnie żadnych danych. A więc nie wiemy, jaka jest oporność, induktancja, ograniczają się one do haseł marketingowych. Wszystkie kable są high performance, studio grade, high quality i tak dalej. W przypadku domowych pracowni dźwiękowych parametry te mogą być trudne do weryfikacji, a ich znaczenie, umówmy się, znikowe. Droższe kable, wniosek drugi, są wyposażone w lepiej wykonane, lepszej jakości wtyki, a ich precyzyjniejsze wykonanie może oznaczać, że naszej wysokiej klasy sprzęt będzie nam służył dłużej. Jeżeli ciągle wymieniamy te kable, podpinamy i tak dalej, warto na to zwrócić uwagę. Za dobrej klasy złącza w branży uchodzą złącza Neutrik. Jedynymi kablami w zestawieniu, które były wstrzone w te złącza, były kable Klotz, ale też dobre złącza, uważam, mają kable Sommer oraz SSQ. Trzeci wniosek. Producenci kabli ze średniej półki i wyższej zwykle oferują nam kilkuletnią lub nawet dożywotnią gwarancję. Dotyczy to właściwie wszystkich kabli tutaj z wyższej półki, SSQ, Hosa, Sommer i Klotz, a w niższej półce także kabla ProL. Czwarty wniosek. Droższe kable są zwykle bardziej elastyczne. Przewody są po prostu grubsze, izolacja bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. W szczególności tutaj mamy na przykład 7 mm w przypadku Klotza, 6 mm w przypadku SSQ. Kable, piąty wniosek, nie wpływają na brzmienie, przynajmniej nie w sposób zauważalny przez doświadczonego realizatora dźwięku w zaadaptowanej pracowni z dobrymi monitorami i masteringowymi przetwornikami. Jednak wniosek szósty, podczas sumowania dźwięku z dwóch różnych kabli, gdzie jedna ścieżka była odwrócona w fazie, drobne różnice można było zmierzyć. Wynosiły jednak, czy one oscylowały na poziomie około minus 100 LUFS, zatem w odsłuchu nie były zauważalne. Siódmy wniosek, z porównania najdroższego kabla z innymi wynika, że mogą one minimalnie gorzej przynosić w szczególności wysokie tony, ale ten wniosek można by było wysnuć dopiero po podbiciu tego sygnału różnicowego o kilkadziesiąt decybeli. Wniosek chyba ósmy. Tańsze kable są zwykle bardziej podatne na zakłócenia, w szczególności przydźwięk z sieci i te różnice faktycznie były zauważalne pomiędzy kablami lepszej klasy, lepiej wykonanymi, a tymi kablami najtańszymi. Tyle zatem ode mnie, słuchajcie. Thank you.